Cześć akwaryści, witam was w tym luźnym odcineczku, takim króciutkim, postaram się, mam nadzieję, że będzie krótki, a mianowicie w tym odcinku zrobimy tani filtr na powietrze, sami. Już wam opowiadam, o co chodzi, zaczynajmy. A mianowicie, korci mnie, by zrobić coś na wzór tego filtra i tego małego. No ale to musi być, wiecie, to musi działać, to musi być dobre i tanie. Przede wszystkim tanie, bo o to chodzi, żeby na przykład osoby, które mają wiele zbiorników, mogły sobie tanio zrobić jakiś taki filterek. Dobra, słuchajcie, bo to bardzo proste. Potrzebujemy tak, wężyka na pewno. Potrzebujemy kamieni napowietrzających. Potrzebujemy napowietrzać. Potrzebujemy gąbkę. Potrzebujemy wiertła, potrzebujemy wkrętarkę. To chyba nie jest takie tanie. I potrzebujemy ceramikę. Już widzę te komentarze. No miało być tanio i dobrze. Na pewno będzie dobrze, a czy tanio, no to już musicie sami ocenić. Wiele osób ma te rzeczy u siebie w domu, więc nie wliczam ich w generalny koszt dużej ilości takich filtrów, bądź w ogóle jednego pojedynczego filtra, bo na pewno będzie bardzo dobry. Słuchajcie, wiem, że niektóre rzeczy można kupić, wychodzi to taniej, szybciej, prościej, ale niektórzy lubią kombinować, niektórzy wolą zrobić sami i są z tego zadowoleni, dumni, że mają coś własnego i to działa i rybki są zdrowe. Można. No to dobra, zaczynajmy. Zamówione z AliExpressa gąbka 4 w 1, pewnie kojarzycie, każdemu się wyświetla. Napowietrzacz Sansana może być jakikolwiek, tyle z jakąś tam, wiecie, racjonalną ilością powietrza na minutę. I teraz, bardzo ważna rzecz do tego sposobu dla mnie, bo tak sobie wymyśliłem, wiecie. Ceramika. Ale nie byle jaka, bo musi być ta. Chodzi przede wszystkim o pudełko, puste pudełko, które jest bardzo fajne do tego sposobu, żeby samemu zrobić filtr. Wiem, że mniej więcej parę osób już wie mniej więcej, o co mi chodzi. Słuchajcie, mam tu jeszcze takie dwie rurki rozsuwane z filtrów tych gąbkowych, których chcę użyć. Jeśli ktoś nie ma takich rurek, macie może stary wlot, można uciąć w połowie i też taką rurkę będziemy mieli, bądź po prostu użyć węża od filtra, który po prostu wsadzimy i też będzie działać, tak? Prowizorycznie. Już mogę wam mniej więcej zdradzić, no ja wiem, to ma być króciutki odcineczek, ja też to robię na szybko. Słuchajcie, takim wiertłem stożkowym, jak tu się wyświetla, wywierciłem tutaj dziurę w pokrywce. O, mniej więcej tak umieścimy tą rurkę, bajka. Może nawet się uda wcisnąć bardziej, żeby było nieruchome. Jest, wyszło coś takiego do samego dna. Bardzo fajnie. Słuchajcie, którą ceramikę sobie kupicie? Czy tą okrągłą, czy tą, to wydaje mi się ma minimalne znaczenie. Ta jest po prostu zwyczajna ceramika, ta jest niby troszkę lepsza, bo ma większą powierzchnię. Słuchajcie, z doświadczenia wiem, nie ma to aż tak wielkiej różnicy. Jest różnica, ale niezauważalna dla amatora, dla prawie każdego. Słuchajcie, ta i ta jest bardzo dobra. Ja bym użył i tej. Słuchajcie, plan jest taki. Nawiercamy tu parę dziurek, przez które będzie wlatywać woda. Tu wiercimy pod wężyk i kamień umieszczamy prawie do samego dołu. Tu nawiercamy w rurce na dole też parę dziurek. Plan jest taki, by przez górę wlatywała woda przez gąbkę, przepływała przez ceramikę i wylatywała górą. Cały plan. Czy się uda? Nie wiem. Mam nadzieję. A drugi sposób, bo mam dwa takie pojemniki. Próbujemy użyć kształtek. Nie wiem, jak to się uda, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że fajnie. Ale że ja nie chcę obciążać, bo trzeba by było obciążyć dno takiego pojemnika, żeby nie wypływał, to wymyśliłem, że zrobimy to bardzo podobnie i też użyjemy wieczka, w którym będą dziurki i będzie woda mieszać. Woda będzie ciągnięta tu przez to, tak? Będzie ciągnięta woda, żeby wylatywała, a kształtkami będzie ruszać woda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Większość osób ma to tak, że to powietrze rusza tymi kształtkami. Zobaczymy, spróbujemy, będziemy wiedzieć. Gąbka w dotyku, no mięciutka taka. Cóż mogę powiedzieć, no wydaje mi się, szybko się będzie brudzić. Wytnijmy sobie kółeczko na wzór. No mniej więcej. A tu wejdzie? Wejdź. Musimy zrobić jeszcze tu dziurę.
Mniej więcej. Nie da się zrobić idealnie. Idę sobie przepukać teraz ceramikę i zobaczymy jak to wejdzie w ogóle. Sprawdzimy. A, jeszcze trzeba, kurczę, zapomniałem nawiercić, trzeba wszystkie tutaj otwory. Użyjemy do tego wiertełka 2,5 mm, bo nie chcę, żeby filtr zasysał do środka zbrojasy albo gupiki i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Teraz wyciszę wam. Teraz jeszcze muszę nawiercić tutaj w tej rurce. Mam nadzieję, że nie pęknie, bo nie chce mi się tego sztukować, kombinować. Ale w razie czego zawsze mogę użyć tej zielonej jako przedłużki. Nie będzie to problem. Chociaż no chciałbym, żeby to wyszło po prostu. Zobaczymy. Prawda, te parę dziurek, one są za małe do takiej ilości wody, którą bym chciał, żeby przepływała tędy. Więc tu śmiało myślę, że mogę powiększyć te dziurki nawet na czwóreczkę. 4 mm dziurki i to chyba będzie wystarczająca ilość do przepływania wody, do przepływu. Myślę, że ja jeszcze dodam dziurek. Nie wydaje mi się, by to była dobra ilość. Ile to jest? 2, 4, 6 dziurek. No, oczko mało. Powiększymy tą ilość. Spróbuję od razu od tej strony. Aby jakbym się palca przewiercił na wizji. Dobra, udało się. Idę to zapalniczką troszeczkę palę, żeby nie było ostrych jakichś brzegów. Zapomniałem, że nie palę. Nie mam zapalniczki. Dobry, nie? Dobre. Dobra, słuchajcie, wężyk. Teraz trzeba wyprowadzić wężyk. To nie będzie żadna filozofia. Użyję czarnego wężyka z Invitala. Słuchajcie, jest chyba z 5 zł droższy od przeźroczystego, ale jest sztywniejszy, powiem wam. Ja zacząłem go używać cały czas. Wydaje mi się lepszy. Słuchajcie, wężyk jest chyba 4x6, z tego co pamiętam, więc by trzeba było użyć takiej piąteczki wiertła do nawiercenia tutaj przez górę. Ja lecę tu od razu bezpośrednio w to miejsce. Użyję piąteczki, by to siedziało ciasno i się nie ruszało po prostu. Okej, czwórką przeszło. Teraz piąteczka. A zapomnij, że ja to wsadzę, człowiek! Szósteczką trzeba od razu, nie ma to tam. Okej, czy wężyk przejdzie? Musi. No, udało się. Będzie fajnie. Elegancko. I na końcu wężyka kamień. Dobra. Kamień daje tuż nad otworami, żeby sobie swobodnie mogło tutaj filtr ciągnąć wszystko. Dobra, słuchajcie, czy ja będę miał jak to zasypać? To jest pytanie. Dobra, będziemy kombinować. Powiem wam. Ceramikę opukałem. Co by nie chlapało wszędzie. Dobra. To się uda w ogóle. Średnio bym powiedział, nie? To muszę skleić. A więc klej gęsty, aktywator, bo nie ma czasu. Takie pierdoły. I już. Dobra, słuchajcie, myślę, że jak na pierwszy taki filtr zrobiony w życiu nie ma tragedii. Na pewno nie jedna osoba by zrobiła to lepiej. Ale nie ma i tak chyba tragedii. Będzie działać. Idziemy go podłączymy, zobaczymy jak hula. A, nie zapominajmy o zaworku przeciwzwrotnym. Na razie podłączymy go tutaj Dobra, zobaczymy, spróbujemy, czy to będzie działać w ogóle. Dobra, słuchajcie, jakoś tam działa, hula. Kręci wodą. Dmucha. Ma parę mankamentów technologicznych. Ale myślę, że spoko, no, że będzie kręcił tą wodą. Zobaczymy jak szybko się będzie ta gąbka zapychać, to też mnie ciekawi dosyć.
czy będzie z tym duży problem. Jak tak, to po prostu zrobię to bez tej gąbki. Sama ceramika też da sobie świetnie radę. Dobra, bierzmy się za tego z kształtkami, zobaczymy jak on będzie działał. To lecimy. Zrywamy sobie najpierw tą etykietę. Postanowiłem, że z kształtkami nie będę dawał gąbki. Tak samo postaram się wyżej to zrobić, ten kurek, by można było zobaczyć jak to działa i czy to działa. Był ruchomy, powiedzmy, ale to trzeba przedłużyć. I do tego użyję tego zielonego węża. Ok, dorwałem taką końcówkę z innego filtra, rurkę, to muszę to skleić i będzie pięknie. Mamy to, mamy. Idealnie, teraz nawiedzie tylko trochę dziurek. Czekajcie, klej kręcę, którego już pewnie później nie będę mógł odkręcić. Znacie to? Znacie to? No, to jest... Co, będzie działać? Jak myślicie? Musi. O, zapomniałem nagrać. Otworek też tu już zrobiłem. Tu już wszystko przeczyszczone. Mam nadzieję, że to będzie działać. I co? Padałoby teraz wsypać co nieco, no? W ogóle idealnie, ale już nie mam tego stożkowego wiertła. Idealnie by było zrobić to do góry nogami. Wtedy tu macie na stałe rurkę. Idealnie by było. Następnym razem tak zrobię. Poprawię. Rurkę macie wtedy do góry nogami. Tu wszystko sobie zasypujecie jak chcecie. Zakręcacie i jest gotowe. Tak by było idealnie. Źle zacząłem, ale to zaraz w podsumowaniu jeszcze raz. Kształtki. Najtańsze jakie znalazłem. Nie wiem ile ich nasypać. Założę się, że około 1/3. Słuchajcie, tak to wyszło. Idziemy to przetestować. Nasypałem tak 1/3. O kurde, jeszcze dziury w pokrywce. I tu mam zagwozdkę, no ale to będziemy próbować. Będę tam na miejscu. Jedną dziurkę, drugą dziurkę, trzecią dziurkę. Zobaczymy, czy to będzie mieszać. Czy myślicie, że może w jednym miejscu te dziurki dać? Zagwozdka jest. No, spróbujemy może w jednym miejscu. Zaczniemy od 3 mniejszych takich dziurek, by kręciły po prostu wodą. W razie czego tam na miejscu dokręcimy jeszcze. Mieścimy też na razie w tym pojemniku. Zobaczymy. No powiem, że to i tak może być za lekkie. Zobaczymy. Udało się niby znaleźć złoty środek, żeby to nie wypływało, ale kształtki się za bardzo nie ruszają. To chyba nie o to chodzi, a więc eksperyment nieudany. A tu śmiga ładnie, dmucha. Będzie to działać, najwyżej pozbędziemy się gąbki, a to będzie trzeba inaczej wykombinować. Dobra, akwariści, no eksperyment udał się tak połowicznie, słuchajcie. Ceramiki polecam, używam ich w swoim filtrze w 70 i działają, nie zmieniają parametrów pH ani innych parametrów. Są dobre i tanie. Można dodatkowo sobie domówić roślinki, nie? Działa to jak działa. Tak jak widzicie, działa to jak działa. Ten bardzo chce wypłynąć, kształtki się nie ruszają. Myślałem, że ten nurt wody będzie ruszał tymi kształtkami, nie udało się. To nie ten, nie za bardzo tak to miało właśnie hulać. Nie wiem, spróbujemy to może jakoś odwrotnie zrobić. Spróbujemy. Ceramika, jak widzicie, dmucha fajnie, tutaj działa. Myślę, że będzie fajnie filtrować. Nie jestem jeszcze pewien, czy ta gąbka nie będzie się za szybko brudzić. W razie czego wyjmiemy sobie tą gąbkę. Po prostu przez samą ceramikę będzie sobie to na okrągło ciągle pływało. Ważne, żeby biologia była stabilna, rybki były zdrowe, tak? Ja się biorę tu za czyszczenie, podmienię wodę, bo trochę tutaj, wiecie, narobiłem rabanu, karmiłem też i co? Tutaj też trzeba posprzątać. Tam macie takie ślady po klejeniu mchu, ten mech padł. Tak to właśnie wygląda brzydko, muszę to powyciągać, poczyścić. Mam nadzieję, że w końcu znajdę na to czas. Słuchajcie, filmik był w formie eksperymentu, troszkę żartu z przymrużeniem oka, ale no faktycznie coś można pokombinować z takimi filtrami. Sami wiecie, widzieliście pewnie na przykład piwnicę akwarystyczną. Damian ma mnóstwo, w piwnicy jest mnóstwo takich filtrów mniej więcej na powietrze. Widziałem z butelek po kefirze czy po czymś, więc to ma sens, to musi działać, tak? Ważne, żeby po prostu przepływała przez tą wodę. Nie bierzcie tego na poważnie, zachęcam do sekcji komentarzy, czy wy uważacie, że to takie zbędne jest,
kombinowanie na siłę może troszkę, ale mi się fajnie przy tym się bawiłem. Zrobiłem to z ciekawości i z przyjemnością. Jeśli jeszcze to zda w ogóle egzamin, to już w ogóle będzie bajk. Dzięki wielkie, zachęcam do subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje i żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć!